Jesteśmy dzisiaj tutaj na warsztatach na temat poczucia własnej wartości w świetle biologii totalnej. Pragnę się do tego odnieść z innego poziomu, niż może do tej pory o tym czytaliście, niż może właśnie nawet studiowaliście. Psychologia ma bardzo dużo działów, które rozwijają ten temat. Jednak moje doświadczenie pokazało mi, że to działa na chwilę, że różne triki, techniki, których możemy użyć, różne, nie wiem, sposoby, czy czasem porcja wiedzy, którą dostajemy, działa na jakiś czas. Ale jeśli ktoś ma problem z dostępem do poczucia własnej wartości, to ten problem nie znika. Zgodzicie się ze mną? Znacie to? Kto się zgadza? Ręka w górę. Ja będę wtedy widziała. A no właśnie, duża część sali, okej. No właśnie, to takie pytanie do was już na wstępie, bo jak zaznaczyłam, to są warsztaty, a nie prelekcje. Więc pracujemy tutaj, kochani. Taka moja ulubiona skala od 1 do 10. Kto tam lubi rysować, to sobie rysuje. Kto nie ma kartek albo nie potrzebuje, to w głowie proszę zróbcie sobie taką oś. I na tej osi proszę poczujcie właśnie, jeżeli byśmy uznali, że 10 to jest 100% poczucia własnej wartości, na ile czujesz właśnie teraz to swoje poczucie własnej wartości w tej skali? Zaznacz sobie może jakaś po prostu pierwsza myśl, która ci przyjdzie do głowy, jakaś liczba, która ci się pokazuje, odzwierciedla właśnie ten stan na tu i teraz. Gdybym zapomniała, bo czasem mi się to zdarza, na koniec naszych warsztatów, spotkania zapytać was, jak to się ma po naszych warsztatach dzisiaj, to proszę zróbcie to w domu sami, żeby porównać to, co dzieje się teraz rano przed naszym spotkaniem, a co będzie później. Zgoda? Okej. Więc teraz, kiedy już macie te odpowiedzi, to poproszę serdecznie, powiedzcie, kto przyszedł tutaj na te warsztaty z powodu zaniżonego poczucia własnej wartości, obniżonej samooceny. Odważnie, ręka do góry, chcę to zobaczyć. Sporo. A teraz powiedzcie, czy jest na sali ktoś, kto ma zawyżone poczucie własnej wartości? Spójrzcie się. Ani jednej ręki. I widzicie właśnie, to obrazuje nasze społeczeństwo. Właśnie w takim świecie żyjemy. Dobrze, więc będziemy dzisiaj działać na rzecz zmiany, bo jak rozumiecie, tak żeby ponad pół sali tutaj mówiło o zaniżonym poczuciu własnej wartości, to za dużo. Zasługujemy na zdecydowanie więcej. Odniosę się, słuchajcie, teraz do tego, co czytałam do tej pory w różnych książkach psychologicznych i z czym się możecie spotkać w takich materiałach, które są na temat zaniżonego poczucia własnej wartości. Pokażę wam coś, do czego właśnie chciałabym się ustosunkować jako konsultant biologii totalnej. Ja nie wiem, czy tutaj na sali jest ktoś, kto... Dziękuję ci. Czy tutaj na sali jest ktoś, kto nie wie, co to jest biologia totalna, albo może się jeszcze z tym nie zetknął, to odsyłam tutaj do źródeł. Mam nadzieję, że będziecie mogli się z tym zapoznać, uzupełnić sobie tą wiedzę później. Ja tylko chcę powiedzieć, że to nie jest to samo, co psychologia. Sięgamy głębiej, sięgamy do świata zwierząt, sięgamy do świata matki natury i zaczerpujemy naszą wiedzę stamtąd, bo tak naprawdę tam przynależymy, stamtąd pochodzimy, stamtąd jesteśmy i to te wartości, one się nigdy nie zmieniły, nas warunkują. To właśnie to, co pochodzi stamtąd, sprawia, że my właśnie tutaj dzisiaj czujemy się tak, a nie inaczej. Będę chciała dzisiaj ten temat rozwinąć, mamy na to cały dzień. Teraz posłuchajcie, co mogę znaleźć. Między innymi w takiej książce, była kiedyś taka książka 9 filarów poczucia własnej wartości. Znacie? O, niektóre osoby czytały. No to wspaniale, to już jesteście wyedukowani. To co wy tu robicie? Okej. I powiem wam teraz króciusieńko, bez rozwijania. Jakie tam są główne te punkty? Jeśli ktoś chce, niech notuje, ale za chwilę zorientujecie się, na ile nam to jest potrzebne, na ile nie. Zobaczymy. Zobaczcie, świadomość swoich mocnych stron, wolność od przeszłości, asertywność w wyznaczaniu granic, dobra komunikacja, poczucie kierunku, poczucie sprawczości, sprzyjające środowisko, odwaga i radość. To są moje notatki, moja mapa myśli z 2017 roku. Kiedyś prowadziłam właśnie takie warsztaty, które dzisiaj bardzo mocno rozwiniemy.
Też mój poziom pojmowania tego tematu jest już zupełnie inny niż wtedy. Ale tak jak widzicie, bez rozwijania, zobaczcie, jak wiele różnych pojęć jest wrzuconych tutaj do jednego wspólnego worka. Zorientowaliście się? Ja zachodzę w głowę, jak patrzę sobie na to po latach właśnie, że mamy tutaj w jednym worku radość i odwagę, co nazwalibyśmy emocją. Zgoda? Kto zna mój webinar Koło Emocji, to wie, że radość jest wręcz emocją pierwotną, więc w ogóle o czym tu dyskutować? Nie ma o czym dyskutować, tak? Ale później zaraz mamy dobra komunikacja, asertywność w wyznaczaniu granic. Jak się ma jedno do drugiego? Widzicie to? I teraz do czego zmierzam? Chcę powiedzieć właśnie, że to podejście takie psychologiczne do rozmowy na temat poczucia własnej wartości, to jest podejście, które intelektualizuje problem. Z poziomu intelektualnego nie jesteśmy w stanie wpłynąć na poczucie własnej wartości. Koniec, kropka. Nie ma nic więcej do dodania. Więc ile razy byście nie siedzieli nad tymi materiałami, przerabiali taki aspekt życia. Oczywiście one są ważne, te aspekty. Ja nie deprecjonuję, rozumiecie? Ale to nie wpłynie na poczucie własnej wartości, bo nie stamtąd ono pochodzi. To nie tym jesteśmy. I to musimy zrozumieć. A głównym problemem, takim naprawdę dużym, generalnym problemem naszego społeczeństwa, i to nie tylko mówię tu w naszym kraju, tylko tego powiedzmy cywilizowanego społeczeństwa, bo prymitywne społeczności, które żyją na naszej planecie cały czas, one tych problemów, co my tutaj mamy, nie mają. To wy wiecie. My byśmy się mogli od nich bardzo dużo uczyć. A naszym problemem bardzo dużym jest to, że my jako ludzie intelektualizujemy nasze problemy, że my interpretujemy rzeczywistość. To jest totalny błąd, bo rzeczywistości się nie interpretuje. Rzeczywistość się mierzy. Ona jest. I my swoimi antenkami, my swoimi czułkami mamy ją po prostu odbierać. To jest kwestia naszej percepcji. Oczywiście każdy z nas będzie odbierał ją indywidualnie, ale w momencie, w którym włączamy intelekt do tego, żeby tą rzeczywistość interpretować, to my po prostu sprawiamy, że fakty przestają być faktami. Zaczynamy robić nakładki operacyjne na to, co tak naprawdę dzieje się w rzeczywistości i gubimy treści. I to jest właśnie to, co zrobił człowiek cywilizowany, jakby w tym świecie ewolucji, przechodząc od zwierzęcia właśnie do tego człowieka z tą rozwiniętą koronową. Dzisiaj będzie dużo o tym. To, co my właśnie zrobiliśmy, to, że trochę zgubiliśmy to nasze pochodzenie i zgubiliśmy tą prawdziwą wartość tego, kim tak naprawdę jesteśmy. I to, co dzisiaj mamy zrobić, to właśnie cofnąć się o ten krok wstecz do tego miejsca, w którym coś poszło nie tak. I ja tutaj nie będę dyskutować na temat tego, z jakiego powodu poszło nie tak, tylko po prostu wszyscy wiemy, że gdzieś zgubiliśmy się na tej drodze naszego rozwoju. Zamiast pójść właśnie w taki rozwój prawdziwy, duchowy, a jednocześnie chcę powiedzieć biologiczny, bo powinno to być wszystko w strukturze boskiego porządku i powinno to być wszystko zakorzenione w takim układzie właśnie, który pracuje w biologii, tak jak to stworzyła Matka Natura. To my właśnie tym naszym, nie wiem, jednym kawałeczkiem nawet ciała, a co dopiero umysłu, próbujemy ogarnąć całą rzeczywistość i ją właśnie w jakiś sposób transformować. Czy myślicie, że to jest do zrobienia? Bo ja już wiem, że nie. I właśnie tym chcę się z wami podzielić. I teraz w momencie, kiedy my wracamy w tamto miejsce, czyli wracamy do źródła, chcę powiedzieć, to nam w niczym nie umniejsza. Bo to nie znaczy, że nasz intelekt przestaje mieć znaczenie. To nie znaczy, że my mamy zrezygnować z naszego rozwoju technologicznego, postępu cywilizacji. Absolutnie ja tego nie powiedziałam. Ale wiecie, co to znaczy? To znaczy, że my właśnie wszystko to mamy dołożyć do tego, co jest naszą bazą, co jest bazą biologiczną. To jest właśnie to, co jest naszą prawdziwą wartością. I całą resztę my mamy po prostu dobudowywać po to, żeby obserwować nasz pełen rozwój, a nie zastępować, a nie to gubić. Rozumiemy się? Co wy tacy cisi jesteście? Ma sens? Ma. Więc jeszcze raz, ja nikogo nie obrażam, jak tam sobie używa tych szarych komórek. Niech sobie używa, ja też czasem używam. Tak, my mamy używać tej kory nowej, ale nie nadużywać. Dobrze, kochani, to co? Gotowi na tą zmianę? Okej. Opowiem wam o rybie. Chcecie?
Opowiem wam o tym początku. Opowiem wam o tym, jak to było w świecie zwierząt kiedyś dawno, dawno temu. My tak naprawdę pierwotnie pochodzimy z wody. W toku ewolucji wiecie, że najpierw żyły zwierzęta wodne, dopiero potem lądowe. Zgadza się czy nie? No to bierzemy sobie tą przykładową rybę. Ona nam tutaj posłuży jako bohaterka za przykład. Zgoda? Ona w którymś momencie wyszła na ląd. Ta odważna, wiecie, bohaterka. Tak. I ona zrobiła ten jeden krok do przodu w stosunku do swojego rodu i w stosunku do całej społeczności, z której się wywodzi. Zgadza się? No i umówmy się, zdziwiła się. Spojrzała naokoło i powiedziała: powietrze, hello, jakieś słońce, które teraz na mnie promieniuje, tak? Ja teraz właśnie tutaj muszę wytworzyć jakiś system obronny do tego, żeby chronić się przed promieniowaniem słonecznym, którego w wodzie nie było w takiej jakości. Ja teraz muszę wytworzyć płuca. Przecież miałam skrzela, było ok, teraz właśnie zmieniam się. Rozumiecie, co się dzieje z nią? Ona, która była uspołeczniona, pływała sobie w tej ławicy ryb, teraz nagle właśnie znajduje się tutaj sama na lądzie. I jak rozumiecie, jej mózg automatyczny wprowadza ją w konflikt. Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. I żeby ona mogła przeżyć, będzie musiała te konflikty po kolei rozwiązywać. Zgoda? Wiecie, że to o nas? Dobra, to wracam do ryby. I teraz jak popatrzymy sobie na biologię, a kto jest tutaj wielkim zwolennikiem biologii totalnej, to wie, że będzie to miało związek z germańską nową medycyną, na której my bazujemy, jeśli chodzi o źródło naszej wiedzy. Coś tam słyszeliście o germańskiej nowej medycynie? Listki zarodkowe, te wszystkie trudne sprawy, nie? No właśnie, dobra, to na razie pomijamy trudne sprawy, a ci, co są dzisiaj tutaj pierwszy raz o tym usłyszą, niech się nie martwią, załapią się, wyjdziecie stąd bogaci o tą wiedzę, a i tak to nie ma na razie dla nas żadnego znaczenia, przecież wiecie. Rozmawiamy o poczuciu własnej wartości, a nie o jakichś tam listkach zarodkowych. No i teraz ta nasza ryba, ona przechodzi przez kilka takich etapów ewolucyjnych i to jest dla nas ważne, żebyśmy zrozumieli, a mianowicie najpierw musiała stworzyć wszystkie takie organy, które w ogóle zapewnią jej życie, które zapewnią przetrwanie. Wszystkie te organy witalne, od których w ogóle zależy jej istnienie. A w zasadzie nawet nie istnienie, tylko sama egzystencja. Wiecie, tam serduszko, narządy trawienne, płucka, czy tam skrzela na początku, to po prostu, co warunkuje życie zwierzęcia tutaj na tej planecie. Potem w toku ewolucji, i tutaj kto się zorientuje, to zobaczę, że już tłumaczę te listki zarodkowe, nie? Ale tak to robię, żebyście o tym nie wiedzieli, że to robię. Wytwarzają się wszystkie te organy, narządy, które będą chronić narządy witalne. Dlatego, że w momencie, kiedy ta ryba wychodzi na ląd, ona pierwsze, czego będzie potrzebować, to ochrony. To chyba jest jasne dla nas, że w momencie, kiedy wychodzimy z wody na ląd, zmienia się całe środowisko, wszystko się zmienia. I to, czego właśnie wtedy potrzebujemy w pierwszej kolejności, to jest ta potrzeba pierwszego rzędu. To poczucie ochrony, że ja dam radę, że nic mi nie zagraża, że kiedy z tymi otwartymi skrzelami maszeruję sobie przez tą pustynię, bo właśnie jestem na plaży, na piasku i zaczepiam o jakieś krzaki, to nic mi się z tym nie stanie. No ja sobie mogę internalizować te skrzela, zrobię sobie z nich płuca, w ten sposób sobie poradzę, a do płuc zrobię sobie opłucną, a do serca zrobię sobie osierdzie, a do trzewi zrobię sobie otrzewną, a do ucha środkowego trąbkę Eustachiusza też na onie. Ochrona to ochrona. To jest właśnie ta nasza ryba. I my bardzo często jako ludzie zatrzymujemy się na tym etapie rozwoju i nie potrafimy pójść dalej w sposób świadomy. Robimy taki błąd, że robimy od razu duży przeskok do interpretowania rzeczywistości na poziomie intelektualnym, a ja chcę powiedzieć halo, halo, ale jest jeszcze w międzyczasie inny etap, którego nie można pominąć. Moment, w którym ta ryba wychodzi na ląd, kiedy zyskuje ochronę i ona czuje się już w miarę pewna siebie i wie, że już może łazikować po tej plaży, to jest jednocześnie moment, w którym ona wie, że ona będzie musiała po pierwsze usprawnić aparat ruchu. Tu się włącza nasz ruch, tu się włącza nasza mobilność. Ale po drugie, co bardzo mocno ze sobą związane, ona będzie musiała uspołecznić się z wszystkimi tymi innymi rybami, które wyszły na ląd gdzieś tam kawałek dalej na tej samej plaży. Ona będzie potrzebowała złapać z nimi inny kontakt niż był do tej pory. Prawda czy nie? Ma sens? Okej. I teraz w momencie, kiedy my rozmawiamy
o naszym poczuciu własnej wartości, to ja chcę powiedzieć, że ono naprawdę jest bardzo źle rozumiane przez ludzi, jeżeli właśnie dotykane z poziomu intelektualnego. Ponieważ, uwaga, z takiego biologicznego poziomu, jak prześledzimy sobie te etapy, to właśnie nie w pierwszym, nie w drugim, a w tym trzecim kroku ta nasza ryba pokazuje nam, gdzie zaczynamy dorastać do tej potrzeby odczuwania własnej wartości. W którym momencie? W momencie uspołeczniania się i nawiązywania relacji z innymi. To jest ten etap, w którym my tego potrzebujemy najbardziej. Jednocześnie mówię o tym dlatego, że jak prześledzimy sobie w drugiej części naszego spotkania dzisiaj, czyli po przerwie kawowej, to zobaczymy, że bardzo wiele naszych chorób, bardzo wiele tkanek, które są zaangażowane w nasze chorowanie i to najczęściej w sposób przewlekły, wynika właśnie z tego złego, nieprawidłowego poczucia własnej wartości w kontekście uspołecznienia, w kontekście budowania relacji z innymi. I tu ja bym chciała poopowiadać po swojemu trochę, ale jeśli mi się uda, to też poprawić tych, którzy właśnie w pracy z biologii totalnej często rozumieją to poczucie własnej wartości i konflikt obniżonego poczucia własnej wartości w taki sposób związany z oceną pod tytułem nie udało mi się czegoś zrobić, nie doszedłem do czegoś, nie wyrwałem tego, co potrzebuję wyrwać, nie złapałem tego kęsa, który potrzebuję i tak dalej, bo tutaj właśnie tego typu zdania nam się pojawią. Zobaczymy to w drugiej części. Znacie te zdania? Znacie, uczycie się tego, przecież wiem. Też dlatego tu jesteście i cudnie. A jednocześnie zobaczcie, jak dużo z tego jest związanego z oceną, bo zróbmy ten czwarty krok, żebyśmy już naprawdę wiedzieli, jak ten postęp ewolucji wyglądał. To właśnie w tym następnym etapie, kiedy przejdziemy przez ten proces uspołeczniania się, my możemy wejść w intelektualizowanie tematu. To dopiero wtedy rozwija się nasza kora szara, ta kora zwana nową, czyli właśnie ten mózg myślący, mózg charakterystyczny dla ssaków, ten, który u człowieka rozwinął się najbardziej. Tutaj mamy właśnie wszystkie konflikty natury intelektualnej. Jeżeli popatrzymy sobie na te 4 części naszego mózgu, które zarządzają naszym ciałem, które jednocześnie podlegają pod różne konflikty i odpowiadają za sterowniki, które kierują sygnały do ciała, że to właśnie taka, a nie inna tkanka będzie chorować, to właśnie to zrobiliśmy i właśnie teraz to zobaczyliśmy. Mamy właśnie tutaj w tym pierwszym etapie pień mózgu, czyli właśnie ten rdzeń gadziego mózgu. Mamy móżdżek, w zasadzie tak naprawdę te 2 części to jest właśnie to, co jest zwane gadzim mózgiem, czyli to wszystko to, co steruje naszymi narządami witalnymi plus ochroną w ogóle dla przeżycia. I potem jak pójdziemy dalej, to jest istota biała, właśnie ta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać najwięcej. I potem istota szara mózgu. To są te 2 części mózgu nowego, które rozwiną się później w trakcie naszej ewolucji. Te, które będą odpowiadały za właśnie z jednej strony poczucie naszej własnej wartości, a teraz uważajcie, z drugiej strony za interpretację tego poczucia własnej wartości. I to, czego mamy nie zrobić, to właśnie tego błędu pod tytułem źle zinterpretować poczucie własnej wartości. Czy to jest jasne? Fajnie. Teraz w takim razie, jak już tu jesteśmy, jak już rozumiemy właśnie, że te wszystkie informacje z tej mapy myśli, które tu czytałam, wiecie, że ja tych kartek mam więcej, ja mogłabym poczytać jeszcze, będzie czas, to zrobimy, ale one brzmią bardzo podobnie, to są wszystko bardzo podobne treści. Czy rozumiecie już teraz, że to się ma nijak do tego naszego rozwoju, do tego, kim tak naprawdę jesteśmy, że to dopiero leży obok, bo tak naprawdę to jest instrukcja życia, to jest tak jakby instrukcja obsługi tego, co się dzieje w naszym socjalizowaniu się z innymi i budowaniu relacji. Ale my nie możemy korzystać z instrukcji obsługi w taki sposób sztuczny, kiedy tym nie jesteśmy, bo to nie działa. I dlatego nam to nie wychodzi, że jeśli czymś naprawdę nie jesteśmy w sobie, to nie zadziała, bo nie ma takiej możliwości, bo to nie pralka, no. Rozumiecie? No nie musisz być pralką, żeby włączyć pralkę, żeby pralka uprała. To jest co innego. A to jest żywy człowiek, żywy organizm. I nikt z nas nie rodzi się jak tabula rasa. My wszyscy przychodzimy tutaj z pewnymi zapisami, z pewnymi kodami, z pewnymi programami, które zaciągamy z przeszłości, zaciągamy od naszego rodu, z naszej genealogii.
i które zapisujemy sobie non-stop w każdej sekundzie naszego życia, więc im więcej mamy lat, tym więcej własnych zapisów, to tworzy później kolejne programy, które później potrafią nas wtórnie konfliktować. I do momentu, w którym my nie zrozumiemy, że te programy w jakiś sposób nas determinują, to potrafimy potem tworzyć konsekwencje błędów. Dlatego, że wtedy ta instrukcja obsługi zaczyna źle działać. Ja chcę powiedzieć stop, już nawet nie chcę tam iść, bo ja się gubię. Wiecie, że mój mózg się gubi, jak już zaczynam o tym mówić. Chcę wrócić do źródła. Chcę wrócić do tego, co jest tutaj najważniejsze i najistotniejsze. I teraz po prostu to zdanie, po które przyszliście, z poziomu biologii totalnej, nie z poziomu psychologii, nie z poziomów społecznych, nie z innych poziomów, tylko właśnie ten rdzeń. Poczucie własnej wartości wynika z samego faktu, że jesteś. Kropka. Jeszcze raz? To może być za proste. To jeszcze raz powtórzę. Poczucie własnej wartości wynika z samego faktu, że jesteś. Możesz sobie napisać, że jestem. Ci, którzy poszli w rozwój duchowy z takim zdaniem jestem, I am. Jestem, który jestem. Na pewno się już spotkali nieraz. I zobaczcie, dochodzimy właśnie do tego punktu. To nie musi być biblijne podejście, chociaż jeśli ktoś chce, to proszę. Ono się będzie zgadzało z tym, co w boskim porządku, czyli z tym, co zgodne z matką naturą, bo musi. Inaczej by nie poszło, wiecie o tym. Ale dla nas będzie istotne właśnie to, żeby dotrzeć do tego swojego rdzenia i pojąć to dzisiaj. I to będzie nasza właśnie wspólna praca, którą tutaj robimy, po to, żeby dostać się do źródła własnej mocy, bo bez poczucia własnej wartości my nie potrafimy zarządzać swoją mocą. My wychodzimy ze swojej sprawczości. My potrafimy pozwolić innym, żeby nami manipulowali. My potrafimy pozwolić innym, żeby wbijali nas w ofiarę. Sami na to pozwalamy, żeby grali rolę kata dla nas, a oczywiście też w którymś momencie role się zamienią. Wiadomo, będziemy chcieli odreagować. Sami potrafimy się stać katem. To wszystko właśnie dlatego, że nie dochodzimy do tego źródła swojej mocy, że nie czujemy swojej wartości, jaką tak naprawdę mamy. Jeżeli właśnie rzeczywiście nie dostajemy się do swojej mocy i każdy, kto zaznaczył tutaj na swojej osi mniej niż 10, wie, o czym ja w tej chwili mówię, to my się później bujamy, dlatego że to potrafi tworzyć konflikty wtórne. Dlatego, że nie dość, że właśnie pozwalamy sobie na to, żeby inni nam mówili, co my mamy robić, że właśnie inni mogą nami sterować, że popychają nas na jakąś ścieżkę życia, na jakąś ścieżkę zawodową, która nie jest nasza, że właśnie w konsekwencji nie realizujemy naszej misji, z którą tutaj przyszliśmy, że nasza dusza aż piszczy, bo chciałaby robić co innego, a my jesteśmy w jakimś przekoszeniu obok tej matrycy, która była nam dana, gdzieś zupełnie się gubimy i z tego powodu później nieszczęścia, z tego powodu właśnie później różne inne konflikty. Potem właśnie wkracza ta sama ocena, ponieważ człowiek dużo myśli i ma taką potrzebę, żeby rozmyślać i żeby obmyślać różne sprawy i właśnie w momencie, kiedy nie potrafi czegoś zrozumieć, no to interpretuje. I dodaje sobie później różne fakty właśnie poprzez ocenianie rzeczywistości, ale też i samoocenę. No bo podlegamy tej ocenie rzeczywistości, więc sami też pod to wejdziemy. No i na przykład konflikt estetyki jest doskonałym przykładem na to, że obniżone poczucie własnej wartości może skutkować konfliktem wtórnym. Potem, jak człowiek nie rozumie, o co mu tak naprawdę chodzi i gdzie zgubił to poczucie swojej własnej wartości, staje przed lustrem i sobie myśli, mam nie taki nos, mam krzywe zęby, wiem, co mówię, mam oczy nie takie, nie wiem, wagę nie taką, co tam jeszcze macie nie takie? Mówcie, coś tam macie nie takie? Kolor włosów, kolor zębów, kolor skóry, czegoś tam jeszcze innego kolor, tak? Absolutnie. I to potrafi nakręcać tak głębokie konflikty w nas, że my z tych wtórnych konfliktów nie potrafimy wyjść, a co dopiero zobaczyć konflikt pierwotny, który to spowodował. To powiem wam, dla mnie jako konsultanta biologii totalnej to jest ogromny problem. Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś się zgłasza do mnie z poważnym swoim konfliktem, to ja bym chciała dojść do sedna i pomóc mu rozwiązać to, co jest prawdziwym źródłem cierpienia.
ale nie mogę tego zrobić, bo to jest wszystko obwarowane taką ilością dodatkowych konfliktów, przez które my się musimy przebijać. Po prostu żabką się nie da, kraulem się nie da, w ogóle w żaden sposób się nie da, 1000 sesji się nie da, bo po prostu... No, ale jeszcze inna sprawa, że przywiązujemy się do tych konfliktów. To też trochę mówiłam o tym na ostatnim live'ie. Ktoś słyszał ten live, tak? O korzyściach z chorowania. No, ze 20 tam było tych korzyści, więc jeżeli mamy te korzyści, no to się tego trzymamy. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze raz, jeśli to jest konflikt wtórny, to on nie pokaże ci, jakby zamydla ci obraz tego, co jest tak naprawdę prawdziwym konfliktem i nie pozwoli ci dojść do sedna sprawy. Konflikty estetyki, konflikt sylwetki, konflikt wyglądu to są ogromne konflikty, które również zaliczamy do grupy konfliktów związanych z obniżonym poczuciem własnej wartości, a jednak są to konflikty wtórne w stosunku do tych właściwych. Bo powiedzcie mi teraz, gdzie, w którym momencie rozwoju ewolucyjnego naszej ryby było na temat tego, jak ona wygląda? Hello, ona naprawdę miała większe problemy. Właśnie teraz zastanawiała się, co mam zrobić ze swoimi skrzelami, żeby się stały płucami w środku. No chyba zadanie, nie? Więc jeżeli ona skupi się w tym momencie na tym, jak wygląda, to nie przeżyje. No to nie jesteśmy potomkami tej. Jasne? Jak popatrzycie sobie na to, co się dzieje w tej chwili z tatuażami, zobaczcie, jak mocno rozwija się rynek tatuaży. Widzicie to? To jest jakieś zjawisko, to jest niezwykłe. Ale z punktu widzenia biologii, i teraz to nie jest moja własna ocena, ja w ogóle nie wchodzę w ocenę, ale ustosunkowuję się do tego jako konsultant biologii totalnej. To chcę powiedzieć, że to jest właśnie przejaw wszystkich konfliktów estetyki, jakie ma człowiek, że się właśnie na zrobienie tatuażu decyduje. Takie jest stanowisko metody. I chcę wam powiedzieć, nie ma ani jednej osoby na świecie, która zrobiłaby sobie tatuaż w sposób przypadkowy, w przypadkowym miejscu i to, co właśnie obrazuje tym tatuażem, żeby nie było przez nią wybrane. To po prostu jakbyśmy sięgnęli sobie pamięcią do historii tatuaży, no to rozumiemy, że gdzieś kiedyś tak naprawdę wywodziło się to z niewolnictwa. Że tatuowani byli ludzie, którzy byli w więzieniu, którzy byli niewolnikami, mieli po prostu nadawane numery. No to oni może sobie sami tego nie wybierali, jednak w jakiś sposób informacyjnie podlegali pod to, co zostało tutaj przypieczętowane, że tak powiem. Zgodzicie się ze mną? Tak. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo wiecie, ale to się wywodzi z pieczętowania bydła i zwierząt. Okej? My musimy umieć takie rzeczy zobaczyć. Musimy umieć zobaczyć tą ścieżkę dostępu do tego, co robią sobie dzisiaj ludzie, kiedy się tatuują. Oni niosą pamięć, oni niosą ślad informacyjny po tym, co tutaj na ziemi było robione. Niekoniecznie mówię, że przez ich rodziny, bo to nie zawsze musi być zstępujące z genealogii, ale to może być po prostu w polu ludzi i stamtąd właśnie z tej informacji sobie coś ściągamy. Każdy, kto robi tatuaż, wybiera sobie jakiś znak, swój znak firmowy i tym znakiem nadaje sobie jakąś przynależność. Po co to robi? Żeby zbudować poczucie przynależności, której nie ma w sobie. To jest zewnętrzny sposób na budowanie tego, czego brakuje w środku. I musimy umieć to zobaczyć. Bo abstrahując od tego, że w takim tatuażu, w takim tuszu, który podajemy pod skórę, jest mnóstwo substancji chemicznych, które są szkodliwe dla organizmu, metale ciężkie, toksyny i tak dalej, że jest bardzo dużo reakcji uczuleniowych. A potem mnie pytacie, a uczulenie na tatuaży? No ludzie, o uczuleniu możemy rozmawiać wtedy, kiedy podajemy sobie coś zdrowego, a ktoś ma reakcję nietolerancji. Ale jeżeli podajemy sobie toksyny, to o jakim uczuleniu mamy mówić? Ja mam dyskutować na temat uczulenia na arszenik? Cjanek potasu? No tak, jesteśmy na to uczuleni, okej. Ale trzeba to umieć rozumieć inaczej. Kiwacie głową? Dociera? Dobra, to idziemy dalej. Więc dla mnie to, co się dzieje właśnie, to jest to samo, co kolczykowanie ciała, to jest to samo, co pewne trendy modowe. To jest właśnie przejaw tego, co dzieje się z nami jako ludźmi w chwili, kiedy nie mamy dojścia do tego poczucia własnej wartości, czyli do tego, kim jesteśmy.
I my po prostu musimy przydać sobie wtedy z zewnątrz to, czego tak naprawdę brakuje nam w środku. I ja tego nie komentuję, znowu ja tego nie oceniam. Niech się każdy ubiera jak chce, niech każdy sobie tam robi tatuaże jak chce. Tylko chodzi o to, żeby rozumiał, co tym samym robi. Jakby na co to jest odpowiedź, jeśli chodzi o pragnienie tego mózgu automatycznego, który po prostu steruje w tym momencie w takim, a nie innym kierunku dla rozwiązania swojego konfliktu. Problem tylko polega na tym, że w momencie, kiedy ludzie robią sobie te tatuaże, to po jakimś czasie odkrywają, że chcą mieć drugi, a potem trzeci, a potem już mają wytatuowane całe plecy albo całe ciało. Potem robią konkursy, wow, jakie świetne, nie? Możemy to... Swoją drogą to naprawdę jest niezła sztuka i to można podziwiać, mi się to podoba. Jakbyście mnie zapytali osobiście, uważam to za sztukę, ale uważam to też za krzywdzenie ciała, jakby jednocześnie uważam jedno i drugie. Tak, dlatego, że trzeba umieć zrozumieć, że to jest cały czas przejaw odpowiedzi na konflikt. I w dodatku to tego konfliktu nie rozwiązuje. To nie jest faza naprawcza, uprzejmie informuję. W momencie, kiedy nie rozwiążemy tego konfliktu poczucia własnej wartości, a w zasadzie braku tego poczucia własnej wartości, i zwróćcie uwagę, że ja cały czas nie mówię tutaj o samoocenie. Ja mówię tylko o poczuciu własnej wartości, czyli o tym dojściu do poczucia własnej mocy, do tego, kim jesteśmy. Okej, to rozróżniamy już? Wtedy właśnie pozwalamy innym na to, żeby nami sterowali. Znowu, nierozwiązany konflikt wprowadza nas w złe budowanie relacji międzyludzkich. Dlatego to, co tutaj jest napisane o asertywności, o dobrym stawianiu granic, o dobrej komunikacji, jest w jakiś sposób odpowiedzią na to, w jaki sposób zbudować swoje poczucie własnej wartości, ale dopiero w którymś kroku. I dlatego ja dzisiaj nie chciałabym się skupiać na rozwiązywaniu wszystkich tych kolejnych kroków, tych konfliktów, które są gdzieś dalej. Ja cały czas będę dzisiaj tutaj w tym, kiedy mówimy o sednie tematu. My mamy poczuć, że nasza wartość wynika z samego faktu, że jesteśmy. I jak to rozumieć po biologicznemu? Przyszliśmy tu na ziemię w konkretnej rodzinie, do konkretnych rodziców, do konkretnego rodu, w konkretnej szerokości geograficznej, w konkretnym mieście, w konkretnej społeczności, w konkretnej kulturze. To ma mieć dla nas znaczenie. To ma być dla nas wyznacznikiem. To ma być tą osią, od której zaczniemy na nowo, bo ja jeszcze raz, cofamy się dzisiaj z tego intelektu w to miejsce, od tego miejsca budujemy, chcę powiedzieć, na nowo. My mamy zrewidować swoje poglądy do tej pory. Od tego miejsca mamy zacząć budować poczucie własnej wartości, ale w oparciu o fakty, a nie o imaginację. I wiecie, dlaczego ludzie tego nie robią? Bo przychodzimy na świat, po pierwsze, na popaprany świat i wiele rzeczy się tu nie udało. I gdybym mogła, to przeprosiłabym was za to. Możemy wszyscy się chyba za to przeprosić, ale też nie stójmy w tym miejscu za długo, idźmy dalej, musimy to poprawić, tak? Przychodzimy na świat, jeszcze raz, dlaczego właśnie tak się dzieje? Przychodzimy na świat w rodzinach, w których była patologia. W zasadzie nie chcę ryzykować, bo nie chcę nikogo obrazić, ale był taki artykuł, który mówi o tym, że wszyscy pochodzimy z patologicznych rodzin w dzisiejszych czasach. Jak popatrzymy sobie na historię naszych rodziców, dziadków, pradziadków, to w zasadzie gdzie było pięknie? Powiedzcie mi, czy jest na sali ktoś, kto może powiedzieć, że na przestrzeni 3 pokoleń, ja nie mówię dalej, wszystko było cudnie w miłości własnej, w miłości uniwersalnej, we wzajemnym szacunku, w akceptacji, w zrozumieniu, w komunikacji bez przemocy. Pokażcie, jest ktoś na sali, kto tego doświadczył? I nie widzę żadnej ręki. I przykro mi, że nie widzę żadnej ręki. Ja naprawdę szukam takiej osoby na świecie. Ja chciałabym wierzyć, że to jest możliwe. Na jakimś etapie swojego rozwoju zrezygnowałam z tych poszukiwań i uznałam, że my musimy zrobić to sami. To ja muszę zacząć od siebie, to ja mogę to zrobić po prostu, bo nie jestem w stanie znaleźć takiego wzorca. Pokażcie mi jakiś piękny biblijny wzorzec pary małżeńskiej.
Dlaczego nigdy na świecie nikt nam nie pokazał Jezusa i Marii Magdaleny razem? Nie mamy takich wzorców. My nawet nie mamy się do czego odwołać. Słuchajcie, to jest tak, że właśnie czasem ludzie dochodzą do obłędu, bo poszukują odpowiedzi na te swoje pytania, jeśli nie znajdują w rodzinie, bo właśnie jakaś patologia totalna, bo jesteśmy DDA, bo jesteśmy DDD, bo nie wiadomo ile D i ciągle coś jest dysfunkcyjne, to chcemy szukać gdzie indziej, chcemy szukać w literaturze, a tam wzorce romantyczne, weź to dogoń w dzisiejszych czasach, tak? Szukamy tego w sztuce, w historii sztuki, w obrazach, gdzie wszystko super fajnie na obrazku w stopklatce, nie? Ile pięknych stron na Instagramie, na Facebooku, gdzie możemy sobie poobserwować piękną miłość. Ale to wszystko jest na zdjęciu. A potem rozmawiamy z tymi ludźmi na żywo i dowiadujemy się, jak wygląda prawda. Pewnie to też była prawda przez chwilę, potem już jest inna prawda. I szukamy tych wzorców. Więc teraz pytanie właśnie, dlaczego my nie mamy dojścia do tego poczucia własnej wartości, którą jesteśmy. Dlatego, że nie dane nam było to poznać. Myśmy po prostu nie dostali dostępu do tego, ale to nie znaczy, że tego nie ma. To nie znaczy, że my tą wartością nie jesteśmy. My tylko po prostu potrzebujemy umieć się do tego dostać. I nie dość, że nam tego dostępu nie pokazano, że nikt nami tak nie pokierował, co oczywiście wiecie, z czego wynika. Z tego, że nikt nie umiał, no bo sam nie dostał i tamten nie dostał i tamten nie dostał, a potem była ryba. No to nie wyszło. Ale oprócz tego, że myśmy nie dostali tego właśnie jako wzorzec, to jeszcze zadziały się inne złe rzeczy. A mianowicie bardzo często była nam ta wartość odbierana. Byliśmy skubani. Byliśmy właśnie z tej wartości odzierani. To też w wyniku tego, w jakich czasach żyjemy i w wyniku tego, że ten świat jest niedoskonały, trzeba przyznać. Kto tam się interesuje duchowością, to sobie to wyjaśni jeszcze na innym poziomie i na innym planie. Ale już nawet tutaj na samym poziomie biologii przecież wiecie, byliśmy krytykowani czy nie? Było zaniżane nasze poczucie własnej wartości na akademii, przez ośmieszanie, tego nie umiesz, przez ocenianie w szkole. Tutaj jest z nami Agnieszka Magdar, uśmiecham się teraz do ciebie, to jedna z naszych ukochanych Agnieszek, która od lat robi wszystko, żeby budować świadomość rodziców. Tutaj taka strona Rodzic 5D. Świadomość rodziców, którzy właśnie teraz będą pokazywać dzieciom ich wartość na nowy sposób. Buduje świadomość nauczycieli, którzy mają przestać skubać te dzieci. To jest właśnie ta, która cały czas mówi, darujcie dzieciom te oceny. Dlaczego właśnie czerwonym długopisem podkreślamy błędy, a nie zielonym wszystko to, co zrobią dobrze? Dlaczego skupienie idzie zawsze na tą jedną rzecz, która nie wyszła, a nie na to wszystko, co wychodzi? Z takiego świata pochodzimy i teraz ten brak dostępu do tego poczucia mocy, brak dostępu do poczucia własnej wartości wynika z tych wszystkich elementów, o których tutaj rozmawiamy. Ten brak dostępu do tego poczucia własnej wartości wynika z tego, że my daliśmy temu wiarę. Że na jakimś etapie naszego życia zabrakło nam świadomości tego, że to, co otrzymujemy z zewnątrz jako komunikaty, nie zgadza się z tym, co z nami wewnątrz. Mamy jako dziecko za mało narzędzi do tego, żeby odpierać takie ataki z zewnątrz, które dostajemy od dorosłych. W zasadzie tak naprawdę dzieciaki w dzisiejszym świecie świetnie by sobie poradziły, gdyby dorośli się po prostu kawałek odsunęli. Wystarczyłoby te dzieci zostawić, one by sobie świetnie poradziły i już nie byłoby ani jednego pokolenia następnego z niskim poczuciem własnej wartości. Zgodzicie się ze mną? Bo one z tym przychodzą na świat. Tylko pytanie, dlaczego właśnie jest im to odbierane? Przychodzimy na ten świat z tymi obciążeniami z przeszłości. Wiecie, te programy rodowe, te wszystkie kody, te konflikty, te odziedziczone wspomnienia, odziedziczone emocje, to wszystko właśnie, co nas w jakiś sposób obciąża i dociąża. Zgoda? I teraz bardzo często to sprawia, że później na jakimś etapie naszego rozwoju osobistego, jak już zaczynamy coś rozkminiać, nie? Już tam te procesy tutaj na talerzu właśnie laser lata tam się dzieją. My zaczynamy z tym dyskutować. My zaczynamy się z tym kłócić. My zaczynamy wchodzić w jakąś niezgodę pod tytułem dlaczego? Dlaczego ja mam tak, a on ma inaczej? Dlaczego ja mam ojca alkoholika?
Dlaczego moja matka cały czas zgadza się na to, co mówi ojciec i mu się podporządkowuje i nie jest asertywna? Dlaczego ja miałam taki wzorzec kobiety w rodzie, a ja miałam taki wzorzec mężczyzny w rodzie? I my się po prostu nie zgadzamy z tym. I wiecie, co robimy? W momencie, kiedy właśnie zaczynamy widzieć, że w naszej rodzinie coś jest nie tak, to uciekamy z tego układu, chcemy wyjść z tego uwikłania. Często wyjeżdżamy do innego miasta, najczęściej w czasie studiów, bo wtedy jest ta pierwsza możliwość ucieczki. Czasem można uciec w ciążę, czasem można założyć swoją rodzinę i to może być pretekst do tego, żeby żyć inaczej. Przez chwilę tak nam się wydaje, że tak się dzieje. Co się dzieje później? Znacie życie. Wchodzimy z powrotem w to samo, bo jeżeli coś jest nieodprogramowane, to nas podkoduje cały czas. I wiecie, czego nam w tym brakuje? Bo ja rozumiem te chęci, ja rozumiem właśnie, że jest ta tendencja do tego, żeby zmienić swoje życie, że my chcemy od tego uciec. Ale jest jeden element, którego nam społecznie brakuje, a mianowicie pokora. Pokory nam brakuje do tego, żeby pojąć, że zanim wyjdziemy z tego układu, to ta cała praca tutaj ma być zrobiona. To my mamy najpierw zdekodować wszystkie te programy. To my mamy najpierw uwolnić się od tego, co tworzy właśnie tą gumkę, na której później odchodzimy, ale później na gumce nas z powrotem ściąga. Jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, jeżeli nie wezmą nożyczek, jeżeli tego nie poodcinają, nie poodpinają od siebie, to próbują iść gdzieś w inne środowisko, ale tak naprawdę nie zrobiwszy tej roboty, nie rozumiejąc, jakie zadanie przed nami, my idziemy w inne środowisko, w którym coraz bardziej spada nasze poczucie własnej wartości, bo coraz bardziej odchodzimy od samych siebie. Jeżeli nie zrobisz tej pracy nad uwolnieniem z przeszłości, nad zdjęciem ze swojej matrycy wszystkiego, co ci już nie służy, czym już czujesz, że nie jesteś, to nie możesz pójść dalej. Dlatego, że wchodzisz w nowe środowisko, w społeczność, w której jak masz poczuć swoją wartość w momencie, w którym jeszcze jako ryba nie nauczyłeś się budować tych relacji społecznych, czyli nie znasz innego języka, nie znasz innych obyczajów, nie znasz innej kultury, jeszcze nie masz pewnych nawyków, pewnych umiejętności. Siłą rzeczy w stosunku do tej nowej społeczności, gdziekolwiek nie pójdziesz, będziesz odstawać przez porównanie, będziesz widzieć różnice. Bardzo często porównujemy się z innymi i to jest źródłem naszego cierpienia. Kto lubi robić notatki, niech zapisze to zdanie, ja je często powtarzam i będę je powtarzać. Porównywanie się jest zawsze źródłem cierpienia. Bo zobacz, najczęściej porównujesz się z innymi po to, żeby sobie udowodnić, że jesteś gorszy niż reszta, nie? Tamten więcej trenuje i tam mam lepsze mięśnie na siłce. Tamta lepiej tańczy albo na róże, nie? Potrafi wyżej się wspiąć. Super. Ktoś lepiej gotuje, ktoś lepiej śpiewa, o na przykład Sylwia, nie? Tu. Zawsze znajdziesz kogoś, a już w dzisiejszym świecie mediów to jest ułamek sekundy, kiedy możesz się dostać do informacji o tym, że właśnie ktoś ma jeszcze większy talent. I w momencie, kiedy odnosimy się do kogoś, kto widzimy, że jest lepszy od nas, cierpimy, bo wypadamy gorzej, prawda czy nie? Okay. Ale teraz ktoś powie, no dobrze, ale jeżeli ja się porównuję z kimś, kto jest gorszy, to czy to też jest źródłem cierpienia? Tak, to też jest źródłem cierpienia. Bo może przez chwilę poczujesz się lepszy, ale wrócisz do domu i będzie w tobie ten taki mały kawałek, może bardziej, może mniej uświadomiony, ale właśnie ten, który powie ci, tak, tamten jest gorszy ode mnie, a mógłby mieć to, co ja. Bo jest pewien rodzaj współodczuwania nas, ludzi tu na ziemi, bo mamy tą empatię w sobie, jakkolwiek mamy do niej dostęp lub nie, no bo wiadomo, są osoby, które z tym dostępem do empatii mają trudno, ale powiedzmy, w większości mamy dostęp do tej empatii. My będziemy współodczuwać z taką osobą, która na WF-ie zajęła ostatnie miejsce w biegu. Będziemy współodczuwać z tym, komu się nie udało zdać jakiegoś egzaminu. Prawda czy nie? Dlatego chcę powiedzieć, porównywanie się to jest ślepa uliczka. To jest znowu to, co robi nasz intelekt, z czego to wynika? Z naszej oceny. No i na koniec niczemu nie służy. Bo pokażcie mi kogokolwiek, kto przez porównanie podniósł sobie swoją własną samoocenę, podniósł swoje poczucie do własnej wartości. No nawet jeśli zrobił to na chwilę,
to znowu to był jakiś zabieg, to była jakaś technika, która pomogła na moment, za chwilę z powrotem jest w tym samym miejscu, tak czy nie? Stanisław Jerzy Lec powiedział kiedyś: zejdź z żołędzia, wejdź na dąb. Dlatego te warsztaty. Dlatego chciałam powiedzieć, że jeżeli chcesz dostać się do swojej mocy, jeżeli chcesz poczuć swoją sprawczość, jeżeli chcesz wejść w to poczucie własnej wartości, to jedyne, co możesz zrobić, to z pokorą stanąć w tym miejscu, w którym twoja dusza zdecydowała się wcielić, przyjść tutaj na ten świat, w którym jesteś i zrozumieć, że z samego faktu, że zdecydowałeś się tu przyjść, wynika wartość. Twoja wartość wynika z tego, że jesteś i że jesteś właśnie tu, a nie gdzie indziej. Bo twój ród prosił cię właśnie o to, żebyś teraz uwolnił go z jakiegoś konfliktu. Bo społeczność, w której przyszło ci się urodzić, wzywała właśnie od ciebie z twoimi umiejętnościami, z twoimi kompetencjami, z twoim zawodem, który wykonujesz. Właśnie tu byłeś potrzebny. Właśnie tu byłaś potrzebna. I teraz to zanegujesz? Teraz ty w obliczu takiego programu, w obliczu tego boskiego porządku, który się tutaj dzieje, swoim intelektem, tymi kilkoma szarymi komórkami zanegujesz coś takiego? Zanegujesz swoją wartość? Brzmi idiotycznie, nie? Ale przecież to robimy. Więc uprzejmie zapraszam do zmiany tego paradygmatu. Uprzejmie zapraszam, kto ze mną, bo byłam tam, bo znam tą drogę i chcę powiedzieć, nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi, jak właśnie uświadomienie sobie tego, gdzie jestem, po co się narodziłam, dlaczego w tym miejscu, a nie w innym. I uwolnienie z wszystkiego tego, co było obciążające po to, abym teraz ja właśnie z poziomu tej wartości, którą jestem, mogła iść dalej w rozwój i nieść to dalej i dzielić się z innymi. Ale możesz to zrobić dopiero wtedy, kiedy sam uwolnisz się od tego, co ciebie obciążało. Zgoda, ma to sens? Chcę powiedzieć, że gdybyśmy byli tutaj w protestanckim kościele, to już by było alleluja, amen, tutaj, a my w Polsce jesteśmy. Wiesz, Madzia, godzinę mówisz, mamy świetne notatki, wyślemy ci potem skrypty, będziesz widziała, że pracowaliśmy, nasze głowy pracowały. Ale tak, bo wiecie co, bo powiem wam, bo to, z czego my się mamy uwolnić, to jest jeszcze cała nasza matryca narodowa. To jest właśnie to. Zaraz będzie przerwa, będziesz jej machać. To jest właśnie to, że my żyliśmy w reżimie, zwłaszcza jako Polacy. Nam nie wolno było się cieszyć, nam nie wolno było rozmawiać między sobą, nam nie wolno było dzielić się radościami, nam nie wolno było powiedzieć: ty słuchaj, udało mi się kupić papier toaletowy, bo cię zaraz sąsiad podpieprzy, nie? I będzie kłopot. Z takich czasów pochodzimy, prawda czy nie? I nam to zostało. I my na ulicy dzisiaj: dzień dobry, dzień dobry. Jak ja wyszłam tutaj i były brawa, to sobie myślałam: Jezu, zmieniło się naprawdę, Boże, dziękuję. Ale nie, ale siedzicie tu na sali i co? I odpala się po prostu pani nauczycielka w szkole, która mówi: nie gadaj, nie rozmawiaj, tak, tutaj właśnie siedź grzecznie, cichutko, kiwaj głową. A nie jesteśmy w czymś takim? Mówię do was wielkie rzeczy. Sobie bijecie brawo. I jeśli właśnie to był moment, że udało nam się wejść w pokorę, to ja się bardzo cieszę. Bo jeśli to zobaczyliście, to cudnie. Ta praca własna może być wykonana wtedy, kiedy zobaczymy właśnie, jesteśmy właśnie tutaj przywiązani, przywołani do swojej matrycy z zadaniem do zrobienia. Nasza wartość wynika właśnie z tego, że umiemy sobie to uświadomić. Sama ta świadomość jest wartością. Czego tu szukać? Z tym mamy wejść. Ten pomysł na warsztaty w głowie miałam już dawno, na właśnie taki temat, a nie inny. Natomiast tak naprawdę zrodził mi się chyba do końca w chwili takiego dużego wydarzenia. Powiem wam, to był ślub w pięknym ogrodzie, w takiej naturalnej scenerii i wyszłam właśnie sobie na patio,
na którym samotnie stała nastolatka w pięknej sukience, wiecie, wesele, ładnie ubrana i stała sama, myślała, że jest sama, rozmawiała przez telefon, a ja właśnie wyszłam tam gdzieś z jakiejś alejki i słyszę, a ona mówi, nie, sama jestem, tylko ja i moja wartość. A ja mam takie, o wow. I pomyślałam sobie, no Madzia, ile jeszcze czasu musi minąć, żebyś ty umiała o sobie tak powiedzieć. Jestem tu sama, ja i moja wartość. I potem był taki moment, Boże Narodzenie i te memy takie. Lubicie memy? Ja jestem fanką memów, możecie mi wysyłać, uwielbiam. A Polaków, memy Polaków, Boże, najlepsze. Potem był taki moment właśnie Boże Narodzenie, idą memy, nie? I jeden przychodzi, proszę, żeby nikt już więcej nie prosił o idealną kobietę od świętego Mikołaja. Już w tym tygodniu 3 razy próbowano mnie porwać. I to był drugi taki moment, gdzie pomyślałam sobie, czy ja bym umiała tak powiedzieć, czy ja bym umiała tak napisać. A skoro nie, skoro właśnie nie było jeszcze 10 na tej skali, co mam zrobić, Magda, co masz zrobić, żeby umieć tak powiedzieć, żeby umieć tak o sobie pomyśleć. I nie ma to płynąć z ego. Rozumiecie, o czym mówię? Nie ma to płynąć z intelektu, nie ma to płynąć z samooceny. To ma płynąć właśnie z tego poczucia własnej wartości. Tak, ja właśnie jestem, która jestem. I samo to jest wartością. Tak. I dobry komentarz, to trzeba poczuć. Dlatego mówimy dzisiaj o poczuciu własnej wartości. Czyli jakbyśmy rozebrali to na części, to powiemy sobie, na razie zastanówmy się nad tym, czym jest nasza wartość i z czego wynika. A potem zróbmy wszystko, żeby wejść w to poczucie własnej wartości. Tak? Proste? To zostawiam was z tym, kochani, na przerwę. Dziękuję za tą część i do zobaczenia.